I zaczyna się teraz wyścig śmierci. Przez paręnaście minut byłem tak zaszokowany, że po prostu sam nie wiem, co się ze mną działo. I gorąco, i to, i tamto, i owo, bo zdaję sobie sprawę, co mnie czeka. Jeszcze Landrat, to jest powiedzmy starosta Dąbrowy Tarnowskiej, mianowany przez władzę niemiecką, który jak tylko Niemcy wkroczyli, to powiedzmy na drugi czy na trzeci dzień objął funkcję od razu ten pan. Ma przy sobie sekretarkę, bardzo przystojną panią, która nawiasem mówiąc jest dla miejscowej ludności podejrzana, bo mówi bardzo elegancko po niemiecku. Ona jest bardzo przystojna i on tak samo facet, super mężczyzna. Razem pracują i w pewnym momencie ta pani zgłasza się do księdza, kiedy ksiądz siedzi do południa w konfesjonale, maszeruje prosto przez kościół, prawie w kościele nie ma nikogo, do konfesjonału, stuk i klęka. Ksiądz zorientował się, bo ją znał już. Z widzenia to ją wszyscy znali. No i się tylko sunął, co ona mu chce? Zamach na niego, czy co? Ale proszę księdza, ja mam inną sprawę, nie do spowiedzi jestem. No słucham. I ona mu podaje krótką za to. Posłuchała w telefonie, siedząc w starostwie, telefon był z Gestapa Tarnów, na miejsce tam, że będzie taka i taka akcja. W najbliższych dniach Gestapo z Tarnowa przyjedzie, ma wykaz młodych ludzi, całkiem młodych chłopców, których będą chyba aresztować, bo są podejrzani między innymi za zbieranie broni. On zaskoczony tym, że ona o takich rzeczy mówi. Ona, ta współpracująca z Niemcem. A ona mu wyjaśnia krótko mówiąc za to. To jest moja sprawa, skąd, co i jak. Proszę to, ksiądz niech zrobi z tego właściwy użytek. Jak panu księdzu więcej mówić nie będę. No i ona teraz zastanawia jak. No, najlepiej to przez księdza, przez te baby takie, które przychodzą, plotkary i te inne rzeczy. I ona w ten sposób puściła wiadomości. Między innymi taka wiadomość dotarła do mojej matki. Ta przekazała tą rzecz. Ja natychmiast zawiadomiłem chłopców, którzy wchodzili w rachubę. To wchodzili w rachubę młodsi ode mnie, między innymi brat. Więc tych zawiadomiliśmy, że na ich odpowiedzialność. Jest taka sprawa, pilnować się, bo to jest kwestia najbliższych dni. Ona pracowała i była w wywiadzie angielskim. I ten Schwab tak samo. I on w pierwszej chwili jako Landrat przyjechał już tam jako starosta niemiecki, wywiadowca angielski. I razem pracowali. Faktycznie przyjechali czas rano, gdzieś godzina może 5, 6. Mieli już wykaz do domów, zabrali miejscowych policjantów, których tego i podzielili się na grupki. 2, 3 osoby. Mój dom był, z uwagi na brata, był przewidziany do aresztowania. Ja, sądząc, że ja jestem trochę starszy, że mnie to nie obowiązuje, to siedziałem w chałupie. Mało tego, jeszcze u mnie do domu przyjechał kolega z wojska. Myśmy spali odrębnym pokojem w pokoju na górze i wszedł Schwab Adolf. Nie. Kenkart, znaczy dowód osobisty. No to mówi, nie mam. Zostawił w domu. Nie wiedział, bo nic. No to chodź, wstawaj. I zabrał go. Aresztowany siedział chyba 6 czy 8 miesięcy, zanim się wyjaśniło, że to nie o niego chodziło. Gestapo tak szybko myślało. Sytuacja wyglądała dalej tak, że był facet, który jak przez rynek wieźli to, co mieli do sprzedania za Wisły, zabite świnie, ziemniaki, to tamto, zaopatrzenie dla Tarnowa, to on wychodził, co mu się spodobało, to konfiskował, bo pełnił funkcję
komendanta posterunku Policji Polskiej na sługach niemieckich. I on zaprosił ojca, bo chciał mu sprezentować kawał słoniny czy tam czegoś. To było przy ludziach. Stary był nerwowy i do niego od świń, od takich tych, jak śmiesz mnie zapraszać, łajdaku, tutaj tym biedakom konfiskujesz to ci cholera. No i tam wyjechał dość mocno. Ten se to obraził go przy ludziach, jego godność, jego stopień służbowy, więc on sobie postanowił, że się zemści. Zaczął obserwować nasz dom. Jak się okazało, że brata nie zamknij, to on równocześnie trafił i na brata i na mnie. I w ten sposób trafił na ten dom, który powiedzmy został odwiedzony we wrześniu 1940 roku. Myśmy wrócili akurat z rejonu, gdzieśmy spali w polach na takim stogu siana. I tylkośmy weszli do domu, może 5 minut później samochód podjechał pod dom, obstawiony od razu jeden tu, drugi tu, trzeci tu. I zanim taka babcia krzyknęła Niemcy, no to oni już nas mieli. Każdy z nas wyskoczył, ja na przykład wyskoczyłem na gestapowca, prosto stanął w takim miejscu dobrym, że ja mu na lufę wyskoczyłem. Cofnął się 2 kroki, bo bym na niego wpadł. Od razu pyta się, czy Zdzisław. Ja mówię, nie, Adolf. Bo sobie myślę, może brat uciekł, to będę przynajmniej brata odstawiał. Ale on taki zdenerwowany prowadzi mnie dookoła, patrzy się, tam gdzie brat ma być, to nie powinien być, to stoi. I drugi Niemiec go ma tam w garści znowu. No to rozpoczęła się historia wyjaśnienia, że akurat przez podwórze przechodzi mieszkanka tego domu. Niech no pani powie, jak temu na imię Zdzisław. No to ten wkurzony machnął ręką, chciał mnie trafić, zrobiłem unik momentalnie, nie trafił. Ten drugi Niemiec mówi, pomału, uspokój się, masz czas. No jak pojedziemy na miejsce. No więc ten się pomału uspokoił, wyciągnął kajdanki, ciach, skuł, ręce tak i krótkie wyjaśnienia, prowadzi mnie do drogi. Patrzę się, na drodze stoi samochód, a koło samochodu stoi ojciec w ręce trzeciego Niemca. Więc wszyscy 3 jesteśmy. Im chodziło o mnie przede wszystkim, więc otworzył samochód, mnie buchnął samochodu, zatrzasnął samochód i już jestem gotowy w drodze do Tarnowa. Tak to wyglądało z grubsza aresztowanie. Przez paręnaście minut byłem tak zaszokowany, że po prostu sam nie wiem, co się ze mną działo. I gorąco, i to, i tamto, i owo, bo zdaję sobie sprawę, co mnie czeka. Bo już mniej więcej wiedzieliśmy, jak wyglądają przesłuchania na gestapo. Starsza baba, przechodząc obok tego samochodu, ja nie zwróciłem na nią uwagi, a ja prawie nos miałem tak przy szybie, bo chodziło mi o obserwację to, tamto. I ona przeszła, migła mi tak i w tym momencie zauważyłem jej dziwny wyraz twarzy. Przerażenie jakieś takie i to mnie ocaliło. Bo sobie w tym samym momencie ja pomyślałem, jak ja muszę wyglądać, jeżeli ta baba stosunkowo obca w stosunku do mnie tak zareagowała na mój wygląd. Muszę jakąś cholerną gębę mieć, że tego. Ona sobie przeszła, a ja zacząłem teraz trzeźwo myśleć. Trzeba uciekać. Tylko jak? Z tym samochodem nie ucieknę. Zaczynam na wszystkie sposoby myśleć i w pewnym momencie ruszając rękami, zorientowałem się, że jedna ręka nie trzyma. Ręka wolna, to pomału przełożyłem sobie na lewą. Ja tak uciekam, tak, aha, tą drogą będę biegał dotąd, do tego domu, który tam jest. Ten dom jest przy samym tym, przeskoczę przez ten na podwórze i poza dom, niedaleko, prosto pole jest na Wisłę, bo to się działo nad Wisłą, naprzeciwko Korczyna. Po drugiej stronie Korczyn, Nowy Korczyn. To mamy już planowane, teraz się zastanawiam, jak otworzyć te drzwi i jak się z tym Niemcem, który stoi, jak z tym Niemcem się załatwić.
to myślę, ja całą siłą skoczę na niego, jeśli mu dam radę wyrwać pistolet, to mu wyrwie, a jak nie, to przynajmniej go tak popchnę, żeby on się przewrócił, żebym ja miał te parę sekund czasu na ucieczkę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co robią tamci dwaj. Widzę, słyszę, jak oni idą wzdłuż tego domu, oni już do komory weszli, to tam jeszcze chwilę i trzeba uważać, bo to już koniec rewizji. Więc wtedy jak wyczułem, że to jest koniec rewizji, to wtedy przymierzyłem się, jeszcze spróbowałem za klamkę. Klamka się rusza, to sobie się uderzę w te drzwi i w niego i będę uciekał. No sprawa się udała, powiedzmy, tak jak on sobie wykombinował. Zaczął się pościg tą szosą i w pewnym momencie poczułem, uciekając, bo oni zaczęli strzelać, nie mieli karabinu, tylko mieli pistolety. Więc w pełnym biegu oni strzelali, nie mieli tej wprawy, żeby mnie trafić, to w momencie, kiedy ja nogę tą miałem na ziemi, a tą tak podniesioną do góry, to noga tak była z tyłu, przeszczelili mi sam koniec buta. Ojciec nie zwrócił uwagi, znaczy to go uderzyło, że ja się dziwnie zataczałem. Myślał, że ja jestem ranny, a ja robiłem celowo tego rodzaju. To ojciec coś zapomniał, że to Niemcy i jaka sytuacja, tylko żeby mnie ratować, to wezwał kawałek sztachetu z płotu i ruszył za nimi w pościg, żeby mnie ratować. Jak ja już za ten dom zniknąłem, chłopi inni tak samo wyskoczyli, patrzą się, stary goni za tymi, zabijecie mi syna. No to chłop, panie Wacek Ranowski, co pan zwariował? Widzi pan, że oni uciekną, a pana zabiorą. No, to stary stanął, przemówili do rozsądku, uciekaj pan do cholery, nie, na co pan czeka? Stary między domy, do którejś w jednej z pierwszych schodów się schował. No i teraz ucieczka w kierunku Wisły, bo wał wiślany niedaleko, za Wisłą, za wałem są takie chaszcze, ta Biklina i niezbyt daleko Wisła. I powiedzmy pełny gazem tam, w tym trakcie tego jeszcze miałem na sobie spodnie, rozerwałem te spodnie, zostałem w spodenkach, bo to wrzesień tylko w tych krótkich spodenkach chodził, rozerwałem to tylko spodenki i dekoracje, to mam tutaj obydwa kajdanki na czyn. Stanąłem nad wodą, tu mnie przyhamowało, bo to było wrzesień, akurat były deszcze. Ta woda mętna, taka kawowa, tego, chłodno trochę, a tu się ze mnie podleje po pieronie, ale nie ma czasu się zastanawiać, tylko chwila zastanowienia, patrzę w lewo, w prawo, nic, buch do wody i teraz uciekam. Uciekam wodą parę kilometrów, około 5 kilometrów wodą, bo się boję, że skoczyna mogą wzywać pomocy. Idąc do brzegu, wlazłem do takiej, na muł po prostu. Poczułem w nogach muł, sobie myślałem, o, akurat coś dla mnie w prezencie. Mianowicie muł to jest czarny taki osad, więc wziąłem tego, usmarowałem się szybko, bo to jest godzina dopiero 9. Ludzie idą z pól. Jak mnie zobaczą nagiego z tymi kajdanami, no to będzie nic. Ale jak zobaczą czarnego faceta idącego, to baby przysięgną, że widziały samego diabła i to prosto z piekła. Narobią szumu do cholery. Kto o takiej godzinie nago lata cholera w polu? No wariat albo diabeł.